To jest taki Jacek Góralski połączony z Kamilem Glikiem i podniesiony do kwadratu Tak, jeszcze, nie? jaki charakter jeszcze mocniejszy. Te buty oraz znana wszystkim cieszynka, mam nadzieję, że będą jak najczęstszym widokiem w przyszłym sezonie. Moim gościem Krzysztof Piątek. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Już kiedyś gościłeś na moim kanale, wtedy zmagaliśmy się bardziej w wirtualnej piłce, a dziś czas na prawdziwą. Tak jak zresztą Ci mówiłem, każdy ma swój skład wszechczasów, swoich zawodników, którzy w jakiś sposób go inspirowali, jak był młody, albo teraz Cię inspirują cały czas, coś tam podpatrujesz. No ja jestem ciekawy, jak wygląda skład wszechczasów Krzysztofa Piątka. Jak mówię, to nie muszą być najlepsi zawodnicy, to jest taki Twój własny skład, Twój taki prywatny top. Mam wymienić 11, co? No, lecimy od 11, lecimy od bramki. Od bramki. Bramkarz, no ogólnie pójdę tak sentymentalnie, bo też grałem w Milanie i za młodu się grało trochę w te gry. Didę bym dał z Milanu, Brazylijczyka. Też się oglądał ten Milan za najlepszych czasów i naprawdę robiło to wrażenie. Od prawej obrony ja bardziej tak nowocześnie chyba pójdę tutaj. Bardzo mi się podoba i doceniam Kyla Walkera z Manchesteru City. To jest bardzo fajny wybór. Trafiłeś na niego może... Trafiłem, graliśmy z reprezentacją Anglii. Przecież, na no Wembley. przecież. Nie było naprawdę łatwo, jest bardzo silny, bardzo szybki, dynamiczny i po prostu bardzo dobry prawy obrońca. Mi się wydaje, że z jednych lepszych na świecie. To jest jeden z tych piłkarzy, który nawet jak już myślisz, że już sobie z nim poradziłeś, to jeszcze zawsze Cię jest w stanie Zawsze dogonić, gdzieś nie? tam Cię złapie, tak. Środek obrony. No ja jestem takim, wiesz, no klasykiem, nie? Sergio Ramos, Real Madryt. Wiesz, nie mam takich sentymentów może do niego, bo tam ja wiecznie gdzieś tam byłem za Arsenalem w angielskiej, ale Szanuję. wydaje mi się, że to jest taka topka topów. Drugi środkowy obrońca mógłbym dać, ale dam go na lewą obronę, to będzie później. Wydaje mi się, że może to być ktoś może z angielskiej. No jak Nie, Arsenal, mam dobrego, jak Arsenal, to może Campbell. mam dobrego, ja psztam. Okej, dobra. To była żelazna defensywa i mur nie do przejścia. To jest taki Jacek Góralski połączony z Kamilem Glikiem i podniesiony do kwadratu Taki jeszcze, nie? jaki charakter jeszcze mocniejszy, także no też ikona piłki, też za najlepszych czasów, mi się wydaje, jeden z najlepszych obrońców na świecie. No dobra, ale to mam a propos tego ja pasztama pytanie, no bo to był taki topór nad topory, no ale Ty już grałeś w lidze włoskiej, gdzie wiemy, że jest paru takich zabijaków też, jak nie wiem, Acerbi, który myślę, że nie jest najprzyjemniejszy do rywalizacji, w niemieckiej tak samo. Powiedz mi proszę, jaki był taki obrońca, na którego jak już wiedziałeś, że będziesz grał, to sobie myślałeś, o nie, znowu on. I może nie dlatego, że był najlepszy, wiesz, w sensie umiejętności. Wiesz co, właśnie wspomniałeś tego Acerbiego, ja chyba miałem największe ciężary z nim w lidze włoskiej, bo był taki naprawdę nieprzyjemny, nie chodzi o same umiejętności, tylko uprzykrzanie gry i też taki był Armando Izzo. On grał w Genui, teraz gra w Torino. Dużo tatuaży bardzo, nie? Bardzo i może nie chodzi o umiejętności, ale same właśnie takie rzeczy, że gdzieś się szczypał, gdzieś się łapał, kopał. Rozumiem, Nawet tak bez piłki, wiesz, jest sytuacja, jesteśmy nawet bez piłki, jesteśmy w naszym polu karnym, ja jestem na środku boiska, akcja jedzie w tamtą stronę, on mnie gdzieś tam szczypnął, kopnął. Takie wiesz, rzeczy, żeby uprzykrzyć jak najbardziej grę i to bardzo irytowało i człowiek się mógł bardzo zdenerwować, się nie skupić na graniu i to był taki zawodnik, z którego mam chyba najwięcej w pamięci, że uprzykrzał grę. Zakładam, że lewa obrona, skoro miał być środek, ale będzie lewa, to będzie Maldini. Brawo. Też miałem z nim przyjemność współpracować w Milanie, był dyrektorem sportowym, no ikona piłki, nie ma o czym gadać, to jest jeden z najlepszych obrońców i tak jak zgadłeś, tak on jest. I z drugiej strony to jest w drugą stronę, nie? Że tak jak mówiliśmy o tych toporach, to on był dla wielu topowym obrońcą, ale z drugiej strony grał naprawdę czysto, nie? Bardzo inteligentnie, no miał wszystko, był silny, ale nie był typowo, nie wykorzystywał siły typowo tak, że wiesz, siła razy ramię i leci, tylko inteligentnym był zawodnikiem, no i taka mieszanka połączenia dała mu to, że był jednym z najlepszych na świecie. No i też widać, że jakby ta inteligencja nie tylko boiskowa, ale i pozaboiskowa, no bo to jak ostatnio zbudował Rossoneri, to no, robi naprawdę Na pewno wrażenie. robi wrażenie i też nie ma o czym gadać z takiego budżetu, gdzieś tam z takich problemów, jakie mieli przez ostatnie lata, zrobił młody, niesamowity zespół, który pociągnął i zdobył mistrzostwo. No dobra, mamy 4 obrońców, zakładam, że przed nimi co, 4 czy 3, jak gramy?
4-4-2 klasycznie. Okej. No na pewno ikona piłki, Zinedine Zidane, środkowy pomocnik. No nie ma o czym gadać, no. To był mózg i od razu powiem drugiego, Andrea Pirlo. To jest klasyk, no takich, jakbym był trenerem, to jakbym miał takich pomocników środkowych, to bym nawet nie musiał im treningów robić, bo nie ma o czym No i gadać. dla napastnika wtedy Dla laga nas nabiera tam, zupełnie tak, nowego i znaczenia. Nie? nowego znaczenia, tam by nie trzeba było się poruszać w środku boiska, tylko przed 16 stać, żeby czekać na dobre dogrania. I to jest na pewno topka topów środkowych pomocników i z wykończeniem, z uderzeniem z dystansu, prostopadłymi piłkami, no, inteligencją, niesamowici zawodnicy. A powiedz mi, z twojej kariery jesteś w stanie tak od razu dać kogoś, kto miał najlepiej ułożoną nogę? Niekoniecznie musiał mieć jakiekolwiek inne atrybuty, tylko że po prostu mówiłeś daj tu, to on dał ci, wiesz, 10 na Paketa, 10. jak grałem z nim w Milanie. Okej. Bardzo, bardzo ładne piłki grał i nawet nie musiałeś takiego wielkiego ruchu robić, żeby się pokazywać, żeby dostać tą piłkę. Też bardzo dobrze mi się z nim współpracowało pod tym względem, że rozumiał moje ruchy na boisku i to było widać na przykład już w debiucie w drugim meczu w Pucharu Włoch Napoli, gdzie po prostu biegłem przed siebie i dostałem piłkę, że mogłem tylko klatą zgrać. I chyba z nim strzeliłem bramkę. pozabojskową relację też Tak, miałeś bardzo dobrą, fajną nie? mieliśmy relację. To chyba też idzie to w parze, że gdzieś masz dobrą relację poza boiską, to na boisku też jest łatwiej i się bardziej rozumiesz. No dobra, to teraz ci, którzy napastnikom będą dorzucali, boczni pomocnicy, kogo tam umieścisz? To jest dylemat. Bo no wiadomo, no chyba nie ma o czym gadać, też za moich czasów był ostatnich 15 lat najlepszym bocznym takim napastnikiem, ale dam na prawą pomoc Leo Messiego. Wiadomo, 1 na 1, no nie no, 1 na 1, uderzenie, dogranie, wszystko jest na najwyższym poziomie. Z lewej strony bardzo cenię Neymara. Okej. To jest, no wiesz, ja idę też tak w nowoczesne pokolenie, bo gdzieś też nie jestem bardzo starym zawodnikiem, żeby się nie wzorować na tych podobnych rocznikach. Ja jestem w twoim wieku, więc jeszcze masz wiele grania przed sobą, jeszcze. Gdzieś lubię ten styl jego 1 na 1, wszystko takiego pomocnika jak masz na boku, czy to jakby jest półnapastnik, to dla napastnika jest dużo łatwiej, bo bierze na siebie, drybluje trzech i ci dogrywa. No. Z przodu No to mnie najbardziej interesuje, jednych bo- z moich idoli to wiadomo, że Cristiano Ronaldo, bo od młodego jaką pierwszą miałem jego koszulkę i też powiem szczerze, że wymienię drugiego Ronaldo, Luisa Nazario de Lima. Okej. No, napastnik kompletny, wykończenie 1 na 1, tyłem do bramki, silny, nie dało się go przestawić. Gdyby nie kontuzje, to wydaje mi się, że na pewno by większą karierę zrobił. I też to są takich dwóch napastników do naśladowania. Dobra, to mamy 11, ale 11 zawsze musi ktoś poprowadzić. I to jest pytanie, którego nigdy nie zdradzam gościom. Kto byłby twoim trenerem tej 11? Kto by to wszystko No, poukładał? klasykę, idę w klasykę i jak za młodo byłem kibicem Arsenalu, to postawię tylko na jednego trenera, to jest Arsene Wenger. Szanuję ten wybór. I mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie. Skoro jesteśmy tu przy okazji premiery Adidas X-Speed Portal, no to są buty, które kojarzą się z szybkością. W Twojej 11 jest paru szybkich zawodników, ale mam pytanie, kto był najszybszym piłkarzem, który wiesz, którego szybkość zrobiła na Tobie takie wrażenie, że pomyślałeś sobie, okej, dobra, to jakby nie mam dojścia, nie? Byliśmy na turze po Stanach, graliśmy ten turniej taki, co grają zawodnicy zawsze w przygotowawczym i graliśmy z Bayernem Monachium, z Milanem. Alphonso Davies zrobił na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Była taka sytuacja z prawej strony, gdzie Çalhanoğlu miał piłkę i miał z 10 metrów przewagi. Tak se puścił piłkę, nawet myślał, że nikogo nie ma za plecami i tak biegł jak taki pociąg. Alphonso Davies go dogonił. No, niesamowita szybkość, naprawdę. Zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Super. Twój skład wszechczasów, muszę powiedzieć, że strasznie mi się podoba, bo dużo zaskakujących nazwisk. Myślę, że ja sztam to jest absolutnie ktoś, kogo nikt się nie spodziewał. Wy na dole w komentarzach dajcie mi znać, jak wyglądają Wasze składy, a jeśli chcielibyście sobie sprawdzić takie nowe Adidasy, koniecznie sprawdzajcie opis na dole, tam znajdziecie link do Ergola. Bardzo Wam dziękuję. No i Krzysiek, wielkie dzięki za Twój skład wszechczasów. Dzięki wielkie, pozdrawiam.